Witajcie, ja bym Wam chciała dzisiaj pokazać kilka takich moich ulubionych drzew, które uprawiam i zbieram owoce właśnie teraz, jesienią. Mamy październik i zaczęłam zbiory przede wszystkim pigwy. Zaraz Wam pokażę, jak dużo owoców na tym drzewku jest. To jest drzewo, które ma u mnie około 10 lat, ale myślę, że w drugim, trzecim roku już zbierałam około wiadra owoców z tego drzewka. Generalnie nie muszę go pryskać, nie muszę nawozić, nic nie robię, przecinam czasami tylko nadmiar gałęzi, żeby się nie połamało i to jest wszystko. Pigwa, nie mylić pigwy z pigwowcem. Pokażę Wam, jak wyglądają owoce. Te mają akurat kształt jabłuszka, popatrzcie. Tutaj widać troszkę jest inne od jabłka, ale generalnie można pomylić. Są też pigwy w kształcie gruszki, także przede wszystkim dzielą się na takie dwa rodzaje. Są te jabłkowe i gruszkowe. Odmian jest więcej oczywiście, ale kształty są dwa takie najbardziej popularne. Jest jeszcze druga roślina, która się nazywa pigwowiec. To jest pigwa, a pigwowiec to jest mały krzew taki dorastający pewnie może do pasa. Większych nie widziałam. I pigwowiec ma pomarańczowo-czerwone kwiaty i ma dużo mniejsze owoce w kształcie jabłuszka, tej wielkości w porównaniu do tych. Ma bardzo twarde i bardzo kwaśne owoce i głównie pigwowca się wykorzystuje na te cytrynki takie, prawda, tak zwane, czyli zasypujemy cukrem, dolewamy sobie potem zimą do herbatki i to jest taki kwaśny, fajny syrop. A z pigwy robimy inne rzeczy, bo ona nie jest taka kwaśna. Ona jest pachnąca, aromatyczna jak najbardziej, ma bardzo dużo witamin, jest świetna przy przeziębieniach, także z niej warto robić syropy, zasypać cukrem. Pokrojone owoce pigwy właśnie w tej chwili po pierwszych przymrozkach są najlepsze. Zasypujemy cukrem i uzyskujemy bardzo dużo syropu, bo ona puszcza dużo soku, mniej więcej tyle, ile ma owoc wielkości, bardzo dużo. No i generalnie możemy z niej robić naleweczki, można robić syrop, można sobie przesmażyć na dżem, a jeszcze po tych syropach ja zawsze wykorzystuję właśnie owoce już po odlaniu soku, wykorzystuję na dżemy albo suszę w suszarce do grzybów i mam takie owoce do dokładania do herbatek zimowych na przeziębienia i na nieprzyjemne, ponure zimowe wieczory. No także to jest pierwszy owoc, pokażę Wam zaraz kolejny. Zobaczcie, objedziemy to drzewko dookoła. Ono już przybrało w tej chwili formę takiego krzewu, bo niestety gałęzie się aż uginają od ciężaru owoców. Owoce są dość duże. Popatrzcie, ile tego jest. Ja tego drzewa nie pryskam, nie przerywam owoców, nic z nim nie robię. Przecinam tylko gałęzie raz na jakieś, no właściwie raz w roku. Trochę robię mu przycinkę, żeby tych gałęzi nie było za dużo, żeby się nie połamało. No i popatrzcie, jakie ilości. One naprawdę w ogóle nie chorują, nic się nie dzieje, a owoców jest mnóstwo. Ale jest zapach, jak poruszyłam gałęzią. No i generalnie warto je uprawiać, bo czy tak naprawdę dla siebie, czy sprzedać, czy się podzielić z kimś, no to te owoce są bardzo drogie w zakupie, więc chyba warto je uprawiać. Tym bardziej, że są bardzo zdrowe i niekłopotliwe. Bez żadnych oprysków uprawa się udaje w 100%. Tutaj mam jedną z takich gruszy azjatyckich. Ta ma akurat mało owoców w tym roku, ale za to bardzo duże. I jest dość dużo odmian. Ja mam pewnie z 5 różnych, a już Wam powiem, dlaczego je zaczęłam sadzić. Dlatego, że u mnie zwykłe, typowe gruszki, takie nasze, które uwielbiam, bardzo łapią rdze gruszy. A ja pryskać drzew nie będę, bo nie mam na to czasu i nie chcę mieć pryskanych owoców. Chciałabym dążyć do takiej niezależności, żeby mieć posadzone kiedyś tutaj drzewa na starość, takie, których nie będę musiała pryskać, nic przy nich robić. I żebym tylko przychodziła sobie na zbiory owoców jako starsza pani. Także te grusze japońskie są super. One mają taki inny smak trochę niż typowa gruszka, bo mają sporo z takiego winnego posmaku w sobie. Ale ja go bardzo lubię te gruszki. I jak się je usmaży, to zupełnie ten winny posmak tracą i ciężko jest odróżnić od zwykłych, tradycyjnych gruszek. A kształt mają takiego, popatrzcie, jabłuszka, jak
Trochę jak szara reneta. A przekroję Wam, zobaczycie jak to wygląda. Wzięłam tu mały nożyk. O, taki chrupiący owoc, mega soczysty. Zobaczcie. W środku. Zwykła, soczysta. Gruszeczka z takim posmakiem winka. Zdrówko. A jeszcze Wam przekroję pigwę, ale nie wiem, czy wzięłam dobry nóż. Popatrzcie, to nie jest takie bardzo twarde jak pigwowiec. Pigwowca to normalnie siekierą trzeba kroić. A te są większe, ale są twardsze niż jabłko. I na przykład, popatrzcie, jak jabłuszko w środku. Ale już jak musimy wyjąć tutaj ze środka tą szypułkę, no to już jest dość twarde. Takie. I w środku pigwa ma tutaj takie jakby kamyczki drobne, jak piaseczek, tak jak w gruszce. I to czuć, to jest wyczuwalne. Jak się zrobi z tego dżem, to on jest podobny, jakby był trochę z gruszką zmieszany. Takie ciekawe. Teraz Wam pokażę, bo tych gruszy mam więcej. Inne są dużo bardziej plenne, ale nazw Wam nie podam, przepraszam. Musicie sobie po prostu jakieś upolować, wybrać, popytać sprzedawców. Bo nie wiem, poodlatywały karteczki. Ja kupowałam różne tak na testy. Które się przyjmie, zostaje. Jeszcze raz. I oczywiście to, czego nie może zabraknąć jesienią, to orzechy włoskie. Ja mam tutaj u siebie jedno drzewo, dość duże, wyhodowane od najmniejszego. Znalazłam sobie na naszej działce samosiejkę, taką maleńką, przesadziłam w miejsce, gdzie mi pasuje. Wiedziałam, że tu w okolicy rosną fajne orzechy, więc po prostu posadziłam to drzewo. Nie musiałam nic kombinować, rośnie, daje mi fajny plon co roku. Sadziłam też takie szczepione, duże orzechy, ale jakoś się nie przyjęły. Nie poszło im. Wydałam kupę kasy i nic to nie dało. A ta samosiejka z okolicy daje mi fajny plon, także nic nie robię. Pełne fajne orzeszki w środku. Orzechy, właściwości orzechów to pewnie znacie. Jest cała masa, naprawdę są zdrowotne na wiele rzeczy. Tak samo ich skorupki, jak te środki, łupiny. Sam orzech oczywiście, wiadomo, przepyszny o tej porze, jak się go jeszcze obierze z tej skórki, taki świeży. Ja już się nie mogę doczekać, zaraz lecę z tymi orzechami. Z orzecha możemy dużo rzeczy wykorzystać. Tak samo możemy wykorzystać liście, które są pod orzechem, do ściółkowania i do kompostu. Wbrew temu, co niektórzy mówią i krążą takie plotki, że jak wyściółkujemy sobie orzechem albo użyjemy do kompostu, to nic nam nie urośnie. To nieprawda. Także możemy sobie liście zgrabić, jeżeli nie chcemy mieć pod orzechem i użyć. Ja nie grabię liści pod żadnymi drzewami, dlatego że liście, które zostają pod drzewem, to jest kompost dla tego drzewa. I to drzewo samo się odżywia każdego roku i potem daje plon. Przecież nie biegam tu z obornikiem, z kompostem i tak dalej. Nic nie robię, nie nawożę tych drzew. One sobie same radzą, właśnie ściółkując się same dookoła. No, także jeżeli macie tylko miejsce na swojej działce, w swoich ogrodach, sadach, to posadźcie sobie chociaż jednego orzecha. To jest niestety dość duże drzewo, ono dużo zabiera słońca innym roślinom i tak dalej. Natomiast jak macie miejsce, sadźcie orzechy. Orzechy można długo przechowywać, są bardzo sycące i w razie problemu, nie wiem, z jedzeniem, to i orzechem sobie pojemy. Także tyle, to na pewno warto. U mnie nie chorują te samosiejki. A jeszcze a propos odżywiania drzew, jest jeszcze jedna rzecz. Ja nie zawsze zdążę zebrać wszystkie owoce. Czasami jest tak, że jakaś gruszeczka czy jabłko spadnie, zgnije pod drzewem. Jeżeli nie macie tych drzew w takim bardzo reprezentacyjnym miejscu, nikt tam nie chodzi, nie ogląda, teściowa palcem nie wytyka, że jest bałagan, to te owoce zostawcie pod tymi drzewami. To jest wszystko kompost, to są wszystko składniki odżywcze dla tych drzew. Także niech to sobie tam jest, niech sobie gnije i niech odżywia później Wasze drzewa. Tak samo jak te liście, które z nich spadają. Mam tu trochę zabawy, ale wiecie, zbieranie orzeszków jest prawie tak samo ekscytujące jak zbieranie grzybów. Zawsze trochę ruchu.
Czuć pod nogą, gdzie są. Nie zgnieciemy. Chwilka, już mam pół koszyka. No to jest fajne. Nie trzeba mieć swojego orzecha, wystarczy gdzieś podjechać. Tych orzechów jest pełno porozsiewane po różnych okolicach, czasami przy jakichś drogach, w mniej ruchliwych miejscach. Trzeba się tylko rozejrzeć, pojechać gdzieś na te orzeszki, jak nie mamy u siebie i już. No i orzechy warto mieć swoje, bo jednak w zakupie są dość drogie. A tak, idziemy tylko do sadu, zbieramy i mamy zapas na całą zimę. O, tu już, patrzcie, już ktoś sprawdzał. Test smaku robił. Chyba był dobry. Ja jeszcze w tym roku nie jadłam, nie udało mi się. Ale teraz są najlepsze, takie młodziutkie, pycha, świeże. I hop. Nieraz nie widać, wystarczy poszurać nogą i już jest. Zbieram dalej, nie zanudzam, potem Wam pokażę inne rośliny. Mówiłam, że jak zbieranie grzybów, wiem, że nie doniosę, a i tak dopakowałam na maksa. A jeszcze muszę zebrać drugi koszyk z pigwą. Nie wiem, czy sobie nie odpuszczę chwilowo. Także skończyło się jak zwykle. Ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja te drzewa, które tutaj mam, takie właśnie bezobsługowe, takie, które dają plon bez tych oprysków, bez przycinania i tak dalej. I plon z nich jest drogi w sprzedaży. Słuchajcie, to jest moja emerytura, może kiedyś. Ja nie wiem, jaką będę miała sytuację finansową na stare lata, bo tego nikt z nas tak naprawdę nie wie do końca. Nie wiem, jak się będę czuła, czy nie wypadnę z rynku pracy i tak dalej. A te drzewa zawsze będę miała i po pierwsze będę mogła sobie zjeść plon, a po drugie będę mogła sobie go sprzedać, wszelkie nadwyżki. Także szanujmy takie drzewa. Mam jeszcze sporo czereśni, które też zaczęły od 2 lat plonować i dają mi naprawdę ogrom owoców, a to też jest dość drogie w sprzedaży. Także jak macie miejsce, to sadźcie. Zadbajcie o swoją emeryturę sami. To Wam pokażę jedną fajną roślinę. Mini kiwi, Antikidia. Popatrzcie. Tu mam taki dość spory krzew i właśnie w tej chwili zaczynają dojrzewać owoce. One już się robią takie mięciutkie. Nawet wzięłam nożyk, żeby Wam przekroić jeden owoc, ale zebrałam cały kosz orzechów. No i nóż został na dnie. Ale Wam pokażę jeden owoc. Ten jest już miękki, no w miarę. Przepraszam. Zrobię tak, ale patrzcie. Normalnie jak zwykłe kiwi. I smakuje jak kiwi ze sklepu, tylko takie dojrzalsze, słodziutkie. Pycha. I one nie mają tych... Te są akurat takie bez tych włosków. Ich odmian jest całe mnóstwo. Jeżeli będziecie sobie kiedyś planowali posadzić, to zwróćcie uwagę, bo są odmiany, które potrzebują 2 egzemplarzy, męskiego i żeńskiego, a są takie, które są samopylne. Ja tutaj mam akurat samopylne, to mini kiwi. Bardzo długo czekałam na pierwsze owoce i rzeczywiście się długo czeka. Jak pytam większość ludzi, to tak około 10 lat czekają na te owoce. Już miałam je tu zlikwidować, patrzę, a tam kwiaty, za rok 1 owoc, a dopiero w 3. roku. Jak widzicie, już teraz będę miała taki większy wysyp. Myślę, że kilka misek zbiorę tych owoców. Ponoć jest pyszny dżem z nich, ale na surowo są przepyszne i bardzo zdrowe. Jeszcze Wam pokażę w tej chwili, co mam do zebrania. Popatrzcie tu. Jeszcze mam u siebie aronię. Owoce aronii już są takie trochę przywiędnięte, a nawet bardzo. Ale ja i tak je będę suszyć. Nie miałam czasu zebrać. Będę je suszyć, bo bardzo lubię do herbatki. Można z nich robić soki, syropy, dżemy. Super, super owoc, bardzo zdrowy. No i jak go posadzimy,
raz, to już mamy, tak? Na całe życie, więc warto. Ja swoją aronię mocno przycinam, mam ją w tym mniejszym ogródku i wcale nie zajmuje dużo miejsca, nie urosła jak drzewo. Mam taki krzew nieduży. Potrzebuję to, gole, chlastam i jest cały czas mała roślina.